Bogusław Szul z Kioldkrona. Znakomity żołnierz i zapalony kolekcjoner. Jako chłopiec zebrał kolekcję 25 000 owadów. Zainteresowany biologią, zaczął studiować medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam ujawnił się jego talent poetycki. Pasje naukowe łączył z działalnością w skautingu, przygotowując się do walki o niepodległość Polski. Wojna zastaje go jako 19-latka. Misja pierwsza. Mobilizacja. Latem 1914 roku wybucha I wojna światowa. Dla podzielonej zaborczymi granicami Polski to szansa zrzucenia niewoli. Polacy, skupieni wokół Józefa Piłsudskiego, opowiadają się za walką przeciw Rosji. Wojna zastaje Szula podczas wakacji w Drohobyczu. 19-letni chłopak dołącza wraz z drużyną skautową do 3. Pułku Piechoty Legionów. Dzięki wrodzonemu talentowi szybko awansuje. Bierze udział w wielu walkach z Rosjanami. Pod Mołotkowem zostaje ranny, a bitwa pod Rafajłową przynosi mu sławę. Rok później wraz z nowo powstałą Żelazną Brygadą przybywa na Wołyń. Zimową przerwę w walkach wykorzystuje na wzmocnienie kondycji swoich żołnierzy. Organizuje ćwiczenia sportowe i uczy ich piosenek wojennych. Wiosną walki na Wołyniu zostają wznowione. Bitwy są zacięte. Szul nie baczy na niebezpieczeństwo. Mężnie wspiera swoich kolegów. Zostaje trafiony kulą w twarz. Trafia do szpitala. Tam dochodzi do zdrowia, a po całym zdarzeniu zostaje mu jedynie blizna. Prócz blizny, Szul zdobywa awanse wojskowe i poszerza kolekcję żołnierskich piosenek. Misja druga. Kierunek Murmańsk. W 1917 roku dochodzi do rewolucji w Rosji. Podzielone między blokami wojennymi polskie siły zbrojne dążą do zjednoczenia. W tym czasie Szul przebywa na urlopie w Krakowie, gdzie kontynuuje studia medyczne. Decyduje się na samotną wyprawę celem dołączenia do kolegów z Żelaznej Brygady, która zerwała z Austrią. W nowej sytuacji politycznej jako legioniście grozi mu areszt austriacki. Musi przedrzeć się przez front, a następnie 300 kilometrów pokonać piechotą. Gdy dociera do celu, wyczerpany wędrówką zapada na zdrowie. W tym czasie brygada przegrywa bitwę z Niemcami pod Kaniowem. Szul, mimo choroby, unika niewoli i po kolejnej wędrówce dołącza do polskiego oddziału tworzonego w Murmańsku. Stamtąd zostaje wysłany z powrotem na południe w misji wojskowej. W drodze chwytają go bolszewicy. Wrogo nastawieni do polskich oficerów oskarżają go o szpiegostwo na rzecz Anglii i skazują na śmierć. Jednak Szul sprytnie myli wroga, podając się za bolszewika szpiegującego Brytyjczyków. 2 dni później, wieziony do Moskwy, wyskakuje z jadącego pociągu. Przedziera się pieszo przez tundrę i ledwie żywy wraca do Murmańska. Powraca do zdrowia. Nie mogąc na razie brać udziału w walce, szkoli żołnierzy oraz organizuje im życie kulturalne. Lata wojny zahartowały naszego bohatera oraz rozwinęły jego zdolności taktyczne. Misja trzecia. Utrzymać niepodległość. 11 listopada 1918 roku I wojna światowa dobiega końca. Polska odzyskuje niepodległość. Józef Piłsudski zostaje naczelnikiem państwa i staje na czele powstającego Wojska Polskiego, ale kraj czekają długie walki o granice. Szul opuszcza Murmańsk i udaje się do Armii Błękitnej we Francji, gdzie otrzymuje stopień majora i kończy książkę z piosenkami żołnierskimi. Stamtąd wraca do Polski i uczestniczy w zajęciu Pomorza. Kilka miesięcy później walczy już z bolszewikami. Podczas jednej z bitew jego oddziały zdobywają Czetwertynówkę, jednak bolszewicy wracają ją odzyskać. Zaczyna się bitwa. Major Szul zostaje otoczony przez bolszewików i śmiertelnie ugodzony bagnetem. Odchodzi, żegnając się przesłaniem, że tak właśnie chciał umrzeć w walce o Polskę. Bogusław Szul był przykładem dla innych młodych żołnierzy. Udowodnił, jak ważna jest konsekwencja w dążeniu do celu. Niezależnie, czy chodzi o dziecięce kolekcje, pieśni żołnierskie, walkę zbrojną, czy piesze przemierzanie tundry. Doświadczenie, wytrzymałość i poświęcenie takich jak on w dążeniu do celu przyniosło Polsce niepodległość.